Cześć kochani, z tej strony Kawiórka, witajcie na kanale, więc dzisiaj następny film z serii recenzje hoteli. Mamy na oku Red Sea Gate Hotel Hurghada z plażą Da Vinci Beach. Ogólnie jak patrzyłam na internecie, no to macie różne inne nazwy, od Da Vinci Beach Resort do Red Sea Gate Hotel Hurghada. Z tego co wiem, to jest to samo, aczkolwiek jak tu się wkradła jakaś pomyłka, to bardzo was przepraszam. Na mapie pokazałam wam, gdzie, co, jak wygląda. Jeżeli chodzi o miejsca, to mamy tak. A1 to jest recepcja, tam są pokoje. A2 to jest restauracja i tam również powinny być pokoje u góry. A3 2 jacuzzi, jedna laguna, swimming pool dla dzieci, basen dla dzieci, coffee shop, restauracja, marina, aqua center, diving center i pub. Jeżeli chodzi o lagunę, no to ten piękny, duży basen, który wam zaraz pokażę. Naprawdę, aż byłam pod wrażeniem. No i też jest sporo rzeczy dla dzieciaków, więc oglądajcie dalej. Zacznijmy od recepcji. Nie jest zbyt duża, aczkolwiek przytulna i naprawdę wszyscy tam byli bardzo mili i przyjaźni. Więc to jest takie miejsce idealne, jak właśnie ktoś po prostu lubi, jak jest fajnie, miło, przyjechał sobie odpocząć. To jest naprawdę fajne miejsce dla takiej osoby. Z recepcji będą was kierować prosto do pokoi i właśnie w tym kierunku zmierzamy. Tak jak widzicie, są schody, nie ma windy niestety. To też nie jest jakiś tam wielce piętrowy budynek. Byłoby miło, jakby była winda, ale jej nie ma. To jest taki minus. Również to miejsce nie jest jakieś super duże. To jest mniejszy hotelik, no wiadomo, mniejszy, tańszy. I tutaj macie pokój z przepięknym widokiem z dwóch stron. To jest taki plusik, więc możecie sobie i z jednej i z drugiej strony popatrzeć na fajne view. Przy kawce lub po prostu jak wstajecie z rana, żeby nacieszyć oko. Jeżeli chodzi o pokoje, jest ich 40, 28 pokoi to jest with sea view, widok na Morze Czerwone, 12 pokoi ma widok na miasto. Pokoje są standardowe i potrójne. Również są robione łabędzie czy inne serduszka z ręczników. Zobaczmy, toalety mają też lodówkę, co jest ważne. Toaleta standardowa, aczkolwiek w bardzo dobrym stanie, naprawdę jest czysto, schludnie, bez żadnych zarzutów, co jest ważne, bo gęsto spotkałam się w Egipcie z czymś takim, że no po prostu prysznic gdzieś przeciekał, albo standard nie był za wysoki. Chodzi mi oczywiście, jeżeli kupujecie wycieczkę w trochę niższej cenie, albo w średniej. Tutaj naprawdę wszystko ładnie wyglądało. Przechodząc tylko przez ulicę, mamy od razu restaurację. Również wchodząc do restauracji, nie wiem czy zauważyliście te bramki, to jest na wypadek, gdyby ktoś chciał wnieść broń czy inne niebezpieczne przedmioty, aczkolwiek teraz już nie jest tak niebezpiecznie jak kiedyś było, więc raczej od tego odeszli. Jeszcze pamiętam z 15 lat temu to przy każdym wejściu w hotelu stał ochroniarz, stało też wojsko na zewnątrz, na ulicy, w centrum, czy też policja. Teraz troszeczkę się pozmieniało, ale bramki widzę zostały standardowo. To bardziej chyba taki straszak jest na właśnie ludzi, którzy by próbowali coś złego zrobić. Restauracja, jak widzicie, sama w sobie jest spora. Macie bar, oczywiście bez alkoholu. No i tutaj macie bufet, więc każdy sobie nakłada ile chce i co chce. Obecnie nie trafiliśmy na porę obiadową, więc nic nie ma. I tutaj mamy drugie wyjście, którym możemy skierować się do resortu. Również można zjeść na zewnątrz, tak jak widzicie, są stoliki. I przechodząc tylko przez ulicę, mamy od razu wejście do plaży Da Vinci Beach. Tak jak zauważyliście, po lewej stronie jest pan, który pilnuje wszystkiego. Hello! Żeby ktoś, kto jest niepożądany, nie wszedł na plażę. I tak jak widzicie, po mojej lewej stronie, po waszej prawej stronie, ten hotel się właśnie rozbudowuje i tak naprawdę nie jestem pewna, czy ktoś nowy nie przejął tego hotelu i nie zaczął inwestycji w tym miejscu. Więc teraz jak wam pokażę basen, możecie się trochę przerazić, bo nie jest jeszcze tak jakby zdatny do użytku, aczkolwiek to wszystko się zmieni. Z tego co słyszałam, co było mi powiedziane, na rok 2025, na sezon, hotel powinien być w większości odremontowany, jak nie cały. Nie jestem jeszcze pewna, jeżeli chodzi o budynek na lewo, bo zazwyczaj jak są jakieś budowy, no to może się coś przedłużyć lub wyniknąć jakiś problem. Oby oczywiście wszystko poszło smooth i gładko, więc jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to w 2025 roku hotel będzie gotowy. I sami zobaczcie, naprawdę tu jest ładnie. Ten basen, ta laguna, no wygląda całkiem ciekawie.
Tutaj również jest bar, który oczywiście obecnie nie jest obsługiwany, no bo wszystko jest w remoncie. Cały czas remontują i przygotowują na sezon. A i taka ciekawostka, nie ma alkoholu. Kupujecie all inclusive i są tylko soft drinki, czyli soki, jedzenie i nie ma alkoholu. To był szok dla wielu i dla mnie też, aczkolwiek nie chodzi o to, że o Jezu, nie wypiję sobie czy coś. Po prostu, no zawsze jak był all inclusive, to był alkohol, a tu go nie ma. Dlatego jest taki szok. Tutaj będą położone materace do leżenia i macie tak naprawdę przepiękny widok. Dla dzieci również są jakieś zjeżdżalnie, które później będą funkcjonowały trochę lepiej niż teraz. Tak jak mówiłam, Pan powiedział, że przyjechaliśmy przed sezonem, więc to wszystko dopiero zaczyna funkcjonować. Tutaj mamy basen dla dzieci, zjeżdżalnie dla dzieci i tak to wygląda. Hello! Tu mamy, te dwa jacuzzi, o których Pan mówił. Więc wszystko naprawdę fajnie wygląda. Widać, że hotel naprawdę z potencjałem. Oczywiście ten hotel posiada plażę, jak najbardziej i to całkiem ładną. Zaraz Wam pokażę. No i patrzcie po prostu, jakie to są piękne tereny, w ogóle jaką mają dużą, prywatną swoją plażę. I to jest dopiero jedna strona. Zaraz zobaczymy drugą. I od razu z basenu przechodzimy w strefy plaży, która jak widać na razie nie jest oblegana, ponieważ hotel jeszcze nie funkcjonuje tak całkowicie. No przepięknie to wygląda. Trafiliśmy na trochę wieczny dzień, aczkolwiek tak jak widzicie widok jest super. Plaża teraz jest pusta, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, tylko troszkę osób tutaj zawitało, ale na pewno jak wybudują następny hotel, ten już taki przy samej plaży, no to będzie tyle miejsca, będzie całkiem inna bajka. Tak jak mówiłam, już powoli odremontowują te rzeczy, które są no troszeczkę starsze, wymagają tego remontu i będzie przepięknie. I obecnie do tego hotelu albo przyjeżdżają bardziej jacyś podróżnicy, którym nie przeszkadzają takie warunki, albo tutejsi, w sensie Egipcjanie. I tutaj jest restauracja typowo w moim stylu. W ogóle się czuję teraz jak na Hawajach. Restauracja, bar, który jest jeszcze nie otwarty, tak jak widzicie. To wszystko dopiero się zaczyna. Domek z trawy, z bambusów czy z jakichś tam innych drzew. Wygląda naprawdę ładnie i będzie gotowy na sezon, więc tam będzie można sobie zjeść. To też będzie wieczorny pub i no pewnie też dyskoteka. Będzie można sobie tam posiedzieć, potańczyć. W ogóle wyobrażacie sobie jeść w tak pięknym miejscu, że z każdej strony macie wodę, obok siebie macie wodę i podczas jedzenia po prostu patrzycie na te piękne widoki, człowiek się uspokaja, relaksuje. Idealne miejsce. Tam dalej są wycieczki, można ponurkować, jeżeli ktoś lubi. Zazwyczaj wiem, że ludzie wyjeżdżają do Egiptu, ponieważ chcą sobie troszeczkę skorzystać i załapać się na jakieś nurkowanie, czy nauczyć się, czy może po prostu już nurkowali kiedyś i też chcą dalej kontynuować zabawę z nurkowaniem, więc tutaj też możecie od razu z tego hotelu wykupić sobie taką wycieczkę. Zaraz Wam pokażę, bo tego naprawdę będzie dużo. No i macie sporo takich zakątków, gdzie sobie możecie po prostu posiedzieć romantycznie, popatrzeć na piękne tereny i odpoczywać w czasie wakacji. Jak jeszcze hotel funkcjonował przed remontem, to przyjeżdżali Francuzi, Ukraińcy, Anglicy, Egipcjanie, Turcy. Polaków bardzo mało, aczkolwiek tam się pojawił jeden czy drugi. Tutaj jest również pub, obecnie otwarty, no i mini bar, soki i jakieś inne ciekawe rzeczy. Popcorn, billard, co bardzo lubię, wiecie, że lubię sobie zagrać w billarda, nie za bardzo potrafię, ale lubię. Obok, kiedy wygracie, w tym czasie wasze dzieci mogą enjoy na huśtawkach na placu zabaw. I tak jak mówiłam, hotel jest family friendly, więc macie plac zabaw dla dzieciaczków. Jest również miejsce na siatkówkę lub tenisa, zależy co tam chcecie zagrać sobie. Więc dzieciaki macie cały czas praktycznie przy sobie, ponieważ możecie je obserwować z miejsca, w którym się opalacie. To jest ważne, żeby dzieci mieć zawsze na oku. Są również zjeżdżalnie wodne. To nie są duże zjeżdżalnie, ale dla dzieciaczków do wieku 16 lat wydaje mi się, że wystarczy całkowicie. Są również animacje 3 razy w dniu, różnego rodzaju zabawy w basenie i te
też mają animacje wieczorne typu Fire Show, Belly Dance od 7 do 10. To jest mniej więcej w czasie kolacji. No i tutaj macie pełno budek z ofertami, które obecnie są zamknięte, aczkolwiek w sezonie już będą otwarte, więc od nurkowania do różnych innych ofert, to wam zaraz pokażę. Macie nawet ceny, ile co kosztuje, więc nikt was nie oszuka, tyle dobrego, bo w Egipcie to trzeba uważać z takimi rzeczami. Są oferty, jak widzicie. Wszystko jest wypisane. Co, ile. O, z delfinami można również popływać, widzę. Paradise, Banana Boat, Orange Bay. Wszystko jest po 30 euro, a Banana Boat po 25 euro. Dokładnie, to jest właśnie plus, że tutaj macie wypisane, nie musicie się bać, że was oszukają. Ostatecznie, jak chcecie, możecie się trochę potargować, bo wiadomo, że Egipcjanie bardzo lubią się targować. Aczkolwiek przynajmniej wiecie, za co płacicie. Zobaczymy do środka, widzę, że nic nie ma jeszcze, aczkolwiek na pewno coś będzie. A tutaj nie wiem co będzie, no na pewno coś wymyślą, bo widzę, że remont idzie pełną parą, więc będzie coś ciekawego. Zobaczymy co. I oczywiście toalety i przebieralnie, żebyście mogli się przebrać bez stresu w strój kąpielowy lub w normalne ubrania. Tak jak mówiłam, tutaj budują następny hotel, więc już niedługo, kochani, będzie można jechać tutaj na wakacje z pełną parą. Dobra, kochani, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, dajcie komentarz. Thank you very much. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie napisać w komentarzu. Pamiętajcie, że mam różne inne zakładki. Jeżeli lubicie straszne filmy, mam strasznie ciekawe. Jeżeli lubicie muzykę, jest również taka playlista. I tak samo vlogi. Mamy pełno vlogów, wycieczkowych, jak i normalnych, więc zapraszam serdecznie. Dobra, kochani, dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Pa!